Jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za siebie, jakakolwiek zewnętrzna siła przejmie kontrolę. Dla Friedricha Nietzschego sukces nie pochodził z szczęścia czy przeznaczenia, ale z umiejętności, którą każda jednostka posiada, by pokonać swoje słabości i kształtować swoją rzeczywistość. Większość ludzi żyje na łasce własnych impulsów. Ulegają pokusie komfortu, nieustannemu strachowi, lenistwu. Szukają nadzwyczajnych rezultatów, ale prowadzą swoje życie zwykłymi działaniami. Dla Nietzschego był to jeden z największych upadków ludzkości. Niezdolność do panowania nad sobą. Dyscyplina, w jego opinii, nie była jakąkolwiek rutynową praktyką, ale najwyższym wyrazem wewnętrznej siły. Działanie nawet wtedy, gdy wszystko sprzysięga się, abyś zrezygnował, jest znakiem, że nie jesteś wytworem środowiska, ale autorem własnej historii. Dla Nietzschego prawdziwa moc mierzy się nie wpływem na innych, ale kontrolą, jaką ma się nad sobą. Kto panuje nad własnymi myślami, kieruje swoim istnieniem. Jeśli nieustannie ulegasz swoim słabościom, już jesteś pokonany. Ale jeśli nauczysz się wprowadzać porządek w wewnętrzny chaos, nic nie będzie w stanie cię powstrzymać. To jest przepaść, która dzieli tych, których Nietzsche postrzegał jako silnych, od tych, których nazywał częścią stada. Zmiana w teorii wydaje się prosta. Wystarczy zdecydować i działać. Ale w praktyce jest jak pływanie pod prąd, którego nawet nie widzisz. Napełniasz się planami, obietnicami i entuzjazmem. A w krótkim czasie wszystko się rozpada. Wracasz do starych wzorców. Ale dlaczego? Nietzsche daje twarde i bezpośrednie wyjaśnienie. Nasz mózg został ukształtowany, aby odrzucać transformację. Woli wszystko, co przewidywalne, znane, komfortowe. Działa jak system samozachowawczy. Każda zmiana jest postrzegana jako zagrożenie. Nawet jeśli twoja obecna rzeczywistość jest daleka od ideału, wciąż brzmi znajomo. A to, co znamy, niezależnie od tego, jak nieprzyjemne, wydaje się bezpieczniejsze. Nietzsche nazywał to moralnością stada. Rodzaj zbiorowego znieczulenia, gdzie nikt nie kwestionuje, nikt nie śmie, nikt sam nie myśli. Większość po prostu daje się ponieść, powtarzając cudze zachowania, zawsze szukając najłatwiejszej drogi. Kiedy wszyscy wokół rezygnują, narzekają i uciekają od niewygody, naturalne jest, że zostaniesz wciągnięty przez tę przeciętność. Ale istnieje impas. Kto podąża za stadem, nigdy nie osiągnie czegoś wielkiego. Nietzsche wierzył, że zerwanie z tym mentalnym programowaniem było pierwszym krokiem do prawdziwej transformacji. Musisz na nowo wychować swój umysł, aby zaakceptował dyskomfort jako część procesu. Opór, który czujesz na początku, nie jest znakiem, że powinieneś przestać, ale próbą. Czy jesteś gotowy, aby iść naprzód? Żyjemy w świecie pełnym ludzi, którzy mówią, że chcą się zmienić, ale unikają płacenia ceny niezbędnej do faktycznej transformacji swoich żyć. Czekają na idealny moment, na ciągłą motywację, a nawet na cudowne rozwiązanie. Nietzsche całkowicie odrzucał tego typu myślenie. Rozumiał, że jedyna prawdziwa transformacja pochodzi z siły. Siły woli, dyscypliny i odmowy bycia po prostu kolejnym w tłumie. Dlatego jeśli proces zmiany jest bolesny, to dobry znak. To wskazanie, że naprawdę zrywasz ze strefą komfortu. Wielkie pytanie teraz brzmi: czy nadal będziesz stawiać opór, czy w końcu złamiesz łańcuchy, które cię krępują? Dyscyplina nie sprowadza się do wykonywania zadania tu i tam. Gdyby to było tylko to, wystarczyłoby być zmotywowanym przez kilka dni i gotowe, sukces nadszedłby. Ale dlaczego tak niewielu jest w stanie utrzymać dyscyplinę w długim okresie? Ponieważ wciąż postrzegają ją jako punktowe działanie, a nie jako ciągłe przymierze z najlepszą wersją samych siebie. Nietzsche nie miał złudzeń co do tego, że życie jest łatwe czy komfortowe. W rzeczywistości postrzegał nieustanną walkę jako niezbędną do wzrostu. Dla niego bycie zdyscyplinowanym nie było karą, ale demonstracją wielkości, formą szlifowania istnienia. Kto pragnie osiągnąć coś znaczącego, musi mieć siłę, aby podtrzymać własny proces ewolucji. I to właśnie tutaj wielu zawodzi. Czekają na emocjonalny impuls, który wyciągnie ich z bezwładu. Wielu myli motywację z dyscypliną. Myślą, że to samo. Ale motywacja jest ulotna. Pojawia się w jednej chwili i znika w następnej, jak iskra uniesiona przez wiatr. Dyscyplina to umiejętność kontynuowania, nawet gdy entuzjazm nie pojawia się.
Bycie zdyscyplinowanym oznacza zrozumienie, że każdy pozornie mały wybór, wstawanie wcześnie, trenowanie mimo zmęczenia, nauka w ciszy, bezpośrednio przyczynia się do twojego przeznaczenia. Nietzsche mówił o woli mocy, wewnętrznej energii, która popycha najsilniejszych ku czemuś większemu. Kultywując dyscyplinę, w rzeczywistości opanowujesz tę siłę i ją kierujesz. Przestajesz polegać na zewnętrznych bodźcach, aby działać. Dlatego tak niewielu osiąga szczyt, ponieważ bycie zdyscyplinowanym to znacznie więcej niż przestrzeganie harmonogramów czy realizowanie listy zadań. Mieć dyscyplinę to jasno widzieć to, czego się chce i nie akceptować życia poniżej tego. To uznanie, że dyskomfort jest częścią procesu, a zamiast od niego uciekać, stanąć przed nim zdecydowanie, rozumiejąc, że jest ceną transformacji. Nietzsche nie postrzegał dyscypliny jako ciężaru, ale jako przywilej zarezerwowany dla silnych. Jeśli wciąż postrzegasz siebie jako ofiarę okoliczności, nie zrozumiałeś prawdziwej mocy samodyscypliny. Ale patrząc na każdy dzień jako na szansę wzmocnienia swojego umysłu i charakteru, zaczynasz podążać tą samą drogą, co ci, którzy naprawdę zwyciężają. Dla niczego to nie niewidzialne ani zewnętrzne siły uniemożliwiały komuś prosperowanie. W wizji niczego największa przeszkoda między tobą a życiem, którego pragniesz, nie znajduje się na zewnątrz. To nie świat, okoliczności czy ludzie. Prawdziwym wrogiem jesteś ty sam. Nikt nie jest tak skuteczny w sabotowaniu ciebie jak twój własny umysł. Rzeczy takie jak lenistwo, strach i prokrastynacja to nie tylko małe niedogodności codzienności. To niebezpieczne wewnętrzne siły, które jeśli nie są konfrontowane, mają moc zniszczenia każdego planu rozwoju. Problem rzadko leży w braku czasu, szczęścia czy możliwości. To, co naprawdę się dzieje, to fakt, że w momencie, gdy musisz działać, twój umysł wymyśla wymówki i próbuje przekonać cię, żebyś poczekał. Nietzsche postrzegał tego typu zachowanie jako wyraźny znak słabości. Dla niego życie należy do tych, którzy mają odwagę skonfrontować się ze sobą, zerwać z własnymi uzasadnieniami i porzucić przywiązanie do komfortu. I ta wewnętrzna bitwa nie zdarza się tylko raz. Ona jest codzienna. Każda mała decyzja, którą podejmujesz, niesie ze sobą ciężar tej walki. Jednak poza tym, co dzieje się wewnątrz ciebie, świat zewnętrzny również nakłada bariery. Prawda jest taka, że otoczenie nie kibicuje twojemu zwycięstwu. Często ludzie wokół ciebie będą próbowali cię zniechęcić, umniejszać twoje wysiłki lub nawet sabotować. Nie dlatego, że się mylisz, ale dlatego, że twój rozwój ujawnia słabości, których oni sami nie chcą skonfrontować. Gdy stajesz się zdyscyplinowany, ujawniasz brak dyscypliny innych, a to przeszkadza. Oprócz presji społecznych, żyjemy otoczeni rozproszeniami, które wysysają naszą uwagę. Nietzsche, który już krytykował alienację społeczeństwa w XIX wieku, byłby zdumiony dzisiejszą rzeczywistością. Media społecznościowe przechwytują naszą uwagę. Natychmiastowa rozrywka uzależnia umysł i wszystko wydaje się zaprojektowane, aby utrzymać cię zajętym, ale nieproduktywnym. Dlatego tylko naprawdę zdyscyplinowani potrafią się oprzeć. Rozumieją, że ta walka jest nieunikniona. Masz dwie opcje: stawić czoła wyzwaniom lub spędzić życie będąc przez nie manipulowanym. Nietzsche wierzył, że istnieją tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy rządzą sobą i ci, którymi się rządzi. Do której grupy chcesz należeć? Wielkość nie pojawia się przez przypadek. Nietzsche rozumiał, że siła, dyscyplina i doskonałość nie są owocem magicznej chwili. Są budowane dzień po dniu, w najbardziej dyskretnych i powtarzalnych decyzjach. Każdy wybór, którego dokonujesz, wczesne wstawanie lub pozostanie w łóżku, nauka lub gubienie się w mediach społecznościowych, stawienie czoła wyzwaniu lub unikanie go, kształtuje to, kim będziesz jutro. Ale większość ludzi tego nie dostrzega. Wierzą, że to wielkie wydarzenia definiują ich życie, podczas gdy w rzeczywistości to małe, codzienne decyzje wyznaczają kierunek na następne lata. Nietzsche mówił, że jeśli chcesz zrozumieć swoją przyszłość, obserwuj, jak żyjesz teraz. Każde działanie albo cię wzmacnia, albo osłabia. Nie ma miejsca na neutralność. Albo ewoluujesz, stając się silniejszym, bardziej świadomym, bardziej zdyscyplinowanym, albo się cofasz, stając się słabszym, bardziej leniwym, bardziej oddalonym od życia, którego pragniesz.
A co czyni to wszystko jeszcze bardziej niebezpiecznym, to fakt, że te małe decyzje wydają się nieistotne w momencie ich podejmowania. Myślisz, dzisiaj pominę trening, to nie problem, albo jeszcze trochę prokrastynacji, jutro to nadrobię. Ale to jutro przekształca się w niekończący się cykl odroczeń. Nietzsche postrzegał to jako pułapkę samooszukiwania się. Kto odkłada zmianę na dziś, bardzo trudno znajdzie siłę, aby rozpocząć ją jutro. Dlatego tak stanowczo bronił znaczenia natychmiastowego działania. Jeśli naprawdę chcesz być osobą zdyscyplinowaną, silną, wybitną, jedynym momentem na działanie jest teraz. Nie ma znaczenia, czy pierwszy krok jest mały, czy niedoskonały. Istotne jest zapewnienie, że twoje wybory są zgodne z właściwym kierunkiem. Dlatego pytanie, które Nietzsche zadałby nam w tej chwili, jest bezpośrednie. Co postanawiasz zrobić w tej dokładnej chwili? Wielu wierzy, że dyscyplina rodzi się z motywacji, entuzjazmu lub ekscytacji. Ale Nietzsche widział dalej. Rozumiał, że prawdziwym motorem dyscypliny nie jest tylko pragnienie, ale także ból. Gdyby było to proste, wszyscy byliby zdyscyplinowani. Ale rzeczywistość jest taka, że momenty największej transformacji przychodzą właśnie z frustracji, dyskomfortu, bólu. Nietzsche mówił, że kto ma wystarczająco silne dlaczego, jest w stanie znieść każde jak. Oznacza to, że jeśli masz jasność co do celu, który chcesz osiągnąć, znajdziesz siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na drodze. Problem polega na tym, że wielu ludzi postrzega ból jako sygnał, że powinni przestać. Czują zmęczenie, rozczarowanie lub porażkę i dochodzą do wniosku, może to nie jest dla mnie. Ale Nietzsche myślał inaczej. Dla niego cierpienie nie jest przeszkodą, ale próbą. Ból służy do oddzielenia tych, którzy naprawdę chcą, od osób, które pragną tylko wtedy, gdy jest to wygodne. Gdy pojawia się frustracja, zawsze istnieją dwie możliwe decyzje. Wykorzystać ją jako uzasadnienie rezygnacji lub wykorzystać ją jako paliwo, aby iść naprzód. To linia, która oddziela tych, którzy zwyciężają, od tych, którzy ponoszą porażkę. Słabi mówią, to trudne, więc przestanę. Silni odpowiadają, to trudne, więc muszę się wzmocnić. Nietzsche postrzegał cierpienie jako istotną część ludzkiego wzrostu. Zamiast uciekać od bólu, wielcy stawiają mu czoła, absorbują go i przekształcają w impuls. Nie ukrywają się, wznoszą się przez niego. Każda przeszkoda może działać jak ciężar, który ciągnie cię na dno, lub jak platforma, która cię napędza. Decyzja należy do ciebie. Prawdziwa dyscyplina nie rodzi się z oczekiwania na idealny moment. Powstaje, gdy decydujesz z przekonaniem, że nic, absolutnie nic, nie będzie w stanie powstrzymać twojej ewolucji. Nietzsche nie wierzył w nagłe zmiany czy cuda. Dla niego wzrost następował poprzez codzienną praktykę, wytrwałość i ciągłe przekraczanie własnych granic. Nie stajesz się kimś zdyscyplinowanym poprzez pojedynczą decyzję. Stajesz się zdyscyplinowanym, gdy dzień po dniu działasz jak taki, aż to zachowanie stanie się częścią twojej istoty. Problem polega na tym, że wiele osób traktuje dyscyplinę jako coś opcjonalnego, co praktykują tylko wtedy, gdy mają ochotę. Ale Nietzsche wiedział, że ta mentalność była niestabilna i słaba. Aby utrzymać prawdziwą dyscyplinę, trzeba uczynić działanie czymś automatycznym, instynktem, czymś, co robisz niezależnie od twojego stanu emocjonalnego. A jak osiągnąć ten poziom? Poprzez budowanie nawyków. Każdy mały rytuał, budzenie się o tej samej godzinie, trening, nauka, działanie nawet bez motywacji, wzmacnia twoją tożsamość. Z czasem przestaje to być wysiłkiem i staje się częścią tego, kim jesteś. Dla Nietzschego dyscyplina była niemal jak sztuka. Ta sztuka jednak nie może się uspokoić. Nietzsche cenił ciągłe samodoskonalenie. Dla niego życie było procesem ciągłej transformacji, reinwencji i wzrostu przy każdym nowym wyzwaniu. Jeśli twoja rutyna nie wymaga od ciebie ewolucji, jeśli nie popycha cię poza granice, twoja dyscyplina zaczyna słabnąć. Dlatego najlepszym sposobem, aby pozostać zdyscyplinowanym, jest brutalnie prosty. Wyeliminuj wybór. Rób to, co musi być zrobione, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Twórz codzienne rytuały. Powtarzanie tworzy tożsamość. Zawsze szukaj nowych wyzwań. Nietzsche gardził stagnacją. Wierzył, że życie należy do tych, którzy nigdy nie są zadowoleni. Jeśli czekasz, aż poczujesz się gotowy, aby zacząć, to już jesteś spóźniony. Ale jeśli przekształcisz dyscyplinę w naturalny odruch, nic,
Ani nikt nie będzie w stanie cię powstrzymać. Już wiesz, co konieczne. Już zrozumiałeś, że dyscyplina to moc, że umysł opiera się zmianie, że każdy codzienny wybór buduje cię lub niszczy. Ale nic z tego nie ma wartości, jeśli nie jest poparte działaniem teraz. Jeśli po przyswojeniu tego wszystkiego pozostaniesz dokładnie taki, jaki jesteś, czekając na właściwy moment, to być może ta droga nie jest dla ciebie, ponieważ dla niczego nie było środka. Albo wybierasz transformację, albo akceptujesz bycie po prostu kolejnym w tłumie. A potem pojawia się pytanie, które głęboko tnie. Jakie jest twoje dlaczego? Nietzsche mówił, że ten, kto ma dlaczego, dla którego warto żyć, może znieść prawie każde jak. Oznacza to, że z wystarczająco silnym celem żadna przeszkoda nie będzie zbyt duża. Ale jeśli wciąż nie wiesz, o co walczysz, każda trudność będzie zaproszeniem do rezygnacji. Więc spójrz szczerze w głąb siebie. Czy nadal będziesz uwięziony w tych samych wzorcach, nawykach i frustracjach? Czy zrobisz coś? Dziś? Teraz? Co zmieni bieg twojej historii? Decyzja należy całkowicie do ciebie. Ale Nietzsche już ostrzegał. Tylko silni idą naprzód.